projekcie Myśl jak naukowiec przybliżamy Wam mechanizmy funkcjonowania nauki. Robimy to m.in. przy użyciu grafów argumentacyjnych, które służą podniesieniu jakości dyskusji. Grafy są wynikiem wspólnego, uporządkowanego i otwartego na krytykę argumentowania, co czyni je podobnym do myślenia naukowego. W tej innowacyjnej formie zapisu informacji nacisk położony jest na graficzne przedstawienie powiązań pomiędzy różnymi elementami wiedzy. Graf nie jest statycznym wyznacznikiem prawdy. Dyskusje na grafach są otwarte. Każdy może przyłączyć się poprzez dodanie własnych argumentów. Ze strony głównej do bazy dyskusji możemy przejść za pomocą przycisku Argumentuj z nami. Mamy tutaj listę dyskusji, w ramach których możemy dodawać swoje argumenty. Możemy też rozpoczynać własne grafy, klikając w prawym górnym rogu przycisk Zaproponuj dyskusję. Wpisujemy proponowany tytuł oraz treść tezy głównej, swój mail i czekamy na akceptację tematu przez moderatora, o której zostaniemy poinformowani mailowo. Po wybraniu dyskusji pokazuje nam się domyślny widok grafu. Możemy dowolnie przemieszczać tezy i układać je tak jak chcemy, ale po odświeżeniu strony wygląd grafu powróci do ułożenia zaproponowanego przez moderatora. Na grafie mamy główną, wyjściową tezę. Polskie społeczeństwo nie rozumie, na czym polega praca naukowa. Strzałki pokazują nam, jakie są relacje argumentacyjne między tezami znajdującymi się w kafelkach. Argument oparty na relacji wsparcia czytamy. Należy sądzić, że polskie społeczeństwo nie rozumie, na czym polega praca naukowa, ponieważ w polskim społeczeństwie istnieje wiele mitów na temat pracy naukowej. Po kliknięciu w kafelek wysuwa nam się panel z możliwymi sposobami odniesienia się do tezy. Jest to poznane przez nas wsparcie, podważenie i przeformułowanie. Wybierzmy podważenie i dodajmy swój argument. Nie należy sądzić, że polskie społeczeństwo nie rozumie, na czym polega praca naukowa, ponieważ polscy naukowcy rozumieją, na czym polega praca naukowa i klikamy przycisk Prześlij. Obok naszej tezy widzimy szarą kropkę, która oznacza, że argument nie został zaakceptowany przez moderatorkę, która czuwa nad argumentacyjną poprawnością grafu. Nie ocenia ona wartości merytorycznej, od tego są kolejne argumenty, lecz pomoże nam przeformułować tezę tak, by spełniała techniczne wymagania argumentacyjne. Dla Was przygotowaliśmy je w formie akronimu SPOKO. Teza powinna być SPOKO, czyli spójna, bezpośrednio odnosząca się do tezy, z jaką wchodzi w relację argumentacyjną. Pojedyncza, powinna wyrażać jedną myśl. Oznajmująca, musi być zdaniem oznajmującym. Konkretna, czyli musi być precyzyjna i zawierać kontekst. Oszczędna, nie powinna zawierać informacji nieistotnych. Zdarza się, że pomimo starań, aby trzymać się metody SPOKO, ktoś sformułuje swoją tezę nieco niefrasobliwie. Za szeroko, zbyt potocznie, wieloznacznie. Wychodzi to na jaw głównie wtedy, gdy teza jest podważana argumentami, które nie dotyczą jej głównego sensu, a więc jest niepotrzebnie podatna na podważenie. Aby nie utracić wartości z dotychczasowej dyskusji, możemy wówczas użyć relacji przeformułowania. Staramy się przedstawić najmocniejszą możliwą wersję danej tezy tak, aby dotychczasowe wsparcia nadal ją wspierały, przy jednoczesnym unieszkodliwieniu przynajmniej niektórych podważeń. Nasza teza jest mało konkretna. Chodzi nam o większość polskiego społeczeństwa, a nie każdego jego przedstawiciela. Możemy więc przeformułować naszą tezę i dzięki temu uodpornić ją na podważenie. Czasami pojedyncza teza nie wystarczy, żeby stworzyć poprawny argument. To, co chcemy wyrazić, jest zbyt złożone i skomplikowane. W takim wypadku potrzebujemy argumentu złożonego. Tworzy się go w ekranie wpisywania argumentu po kliknięciu w przycisk z plusem. Wtedy pojawia nam się kolejne pole na dodatkową przesłankę. Dla przykładu, należy sądzić, że w polskim społeczeństwie istnieje wiele mitów na temat pracy naukowej ze względu na wszystkie przesłanki łącznie. W polskim społeczeństwie funkcjonuje przekonanie, że praca naukowa jest nudna oraz praca naukowa jest ekscytująca. Żadna z tych przesłanek samodzielnie nie podważa wprost tezy głównej. Gdybyśmy powiedzieli tylko, że istnieje przekonanie o tym, że praca naukowa jest nudna, to niekoniecznie byłaby to oznaka, że jest to mit. Jeśli dodamy jednak, że praca naukowa jest ekscytująca, to okaże się, że to przekonanie jest mitem,
a zatem wspiera konkluzję. Argument złożony wspiera bądź podważa na podstawie wszystkich przesłanek naraz. Dzięki osobnemu zapisaniu przesłanek możemy niezależnie argumentować nad tym, czy takie przekonanie istnieje w naszym społeczeństwie i odrębnie nad tym, czy praca naukowa faktycznie jest ekscytująca. Podaj maila, aby dostać powiadomienie o akceptacji Twojego argumentu. Na naszej stronie już teraz znajdziesz kilkadziesiąt dyskusji na grafach argumentacji. Niektóre z nich są bardzo rozbudowane, np. dyskusja o płaskiej Ziemi. W przypadku tak dużych i skomplikowanych dyskusji bardzo przydatne jest przybliżanie i oddalanie widoku grafu. Zrobisz to za pomocą scrollowania myszką w górę i w dół. Możesz także zmienić wielkość wyświetlanego grafu argumentacji. Korzystając z tych suwaków, możesz zmieniać liczbę tez, jakie są wyświetlane na grafie. Jeśli chcesz natomiast dowiedzieć się więcej o relacjach argumentacyjnych i możliwościach edytora grafu, kliknij w przycisk Legendy lub w przycisk Samouczka. Dzięki grafom argumentacji również i Ty możesz uczestniczyć w dyskusjach o nauce.